To nie jest tak, że wszystko się udaje. Bardzo często są rzeczy, projekty, pomysły, które się nie udają. Które nas czasami nawet jeszcze bardziej inspirują do nowych rozwiązań. Bardzo często ten błąd właśnie, który normalny, mniej wrażliwy inżynier wyrzuciłby do kosza i powiedział, o, nie da się, my traktujemy jako coś pięknego i z tego błędu powstają obiekty, projekty lub całe nawet linie. Jak tam idzie projekt? Czy wszystkie fugi już pospawane? Że tak, możemy sobie dopasować tylko jeszcze... Kolory tęczy? Tak, tutaj, czy mieć się zgadza. Tu jeszcze mówiliśmy o tym, no bo się też drukują te elementy tego polskiego stołu, to bardziej z góry będzie widoczne. Technologia FIDU, którą używamy, jest naszą autorską technologią. Spawamy 2 lub więcej konturów blachy bardzo szczelnie razem, po czym deformujemy te obiekty z tych dwuwymiarowego obiektu w trójwymiarowy. W pewnym stopniu kontrolujemy procesy, a w pewnym stopniu pozwalamy się materiałowi deformować w taki jego autorski sposób. Materiał pomaga nam projektować rzeczy, których gdybyśmy sami chcieli projektować, te wszystkie małe deformacje, te wszystkie oryginalności, te wszystkie zagniecenia, to byśmy życie stracili na tym i to i tak nie wyglądałoby tak bionicznie, tak płynnie. Cały ten proces takiej deformacji z czegoś płaskiego do czegoś trójwymiarowego i stabilnego jest tym, co się w przyrodzie dzieje. Jak podejrzymy sobie trawy, źdźbła trawy albo chitynowe pancerze chrząszczy, jak podejrzymy sobie skrzydła ważki, które na początku są zrolowane i potem ważka pompuje te skrzydła swoimi płynami organicznymi do tej takiej trójwymiarowej, stabilnej formy. I to nas na maksa fascynuje. W ramach polskiego pawilonu na Expo 2020 zostaliśmy poproszeni do zrobienia 2 instalacji. Jedna to jest właśnie być częścią polskiego stołu jako reprezentaci Dolnego Śląska. Nawiązujemy z jednej strony do naszego regionu, do regionu dolnośląskiego, który bardzo dynamicznie się rozwija, stąd też ten pomysł na tą ekspansję wolumetryczną, jak i surowce, z których są wykonane, czyli miedź i srebro, wydobywana przez KGHM w kopalniach miedzi, a srebro jest produktem, można powiedzieć, pobocznym, który w procesie wydobywania miedzi się również wydobywa. Nazywam się Alek Rokosz i w tym projekcie byłem odpowiedzialny za przygotowanie modułów dla polskiego stołu. Akurat moduły, które my dostaliśmy, to są moduły w obrębie takim górzastym tego stołu, bardziej ta tektonika jest tam widoczna. Tutaj stworzyliśmy taką miedzianą górę, czyli prawie jak legendarna szklana czy stalowa góra, to u nas akurat powstała metalowa, więc ona góruje troszeczkę w tym swoim regionie geograficznym na mapie stołu polskiego. Intuicja jest super ważna w życiu projektanta. Ona jest jakby wypracowana, czyli jakby nauczyliśmy się tych wszystkich zasad, zapomnieliśmy je i teraz ręka już sama projektuje. I to jest jakby fantastyczny moment. To jest coś, co bardzo mocno wykorzystujemy i bardzo blisko leżą te moje szkice tego, co później w realu powstaje.